5640 km biegiem, niemal 500 godzin treningu, 200 000 metrów przewyższenia, 2435 km i 88 godzin i 38 000 metrów przewyższenia na rowerze, 70 godzin treningu siłowego, a ogólny czas mojej aktywności to 664 godziny w 2024 roku i w całym sezonie przygotowawczym. Witam Was dzisiaj w długo wyczekiwanym podsumowaniu mojego sezonu, które zrobimy sobie w nieco inny sposób niż było to w roku ubiegłym. Usłyszałem w tym roku od psycholog takie bardzo fajne słowa, że nie da się w pełni ocenić obiektywnie danej sytuacji, będąc bezpośrednio w niej. Czasami trzeba z niej wyjść. Dlatego i ja potrzebowałem chwili czasu na to, aby podsumować sobie ten sezon, aby ułożyć w głowie, jak wyglądały okoliczności w każdym z miesięcy, który prowadził później do tych najlepszych i najgorszych też momentów w sezonie. Chcę Wam pokazać nie tyle relacje z poszczególnych zawodów, nie tyle relacje same treningowe, ale również okoliczności życiowe, okoliczności moje takie osobiste, które często w tym sezonie wpływały na moją regenerację, czy też na mój fokus na samych startach. Zobaczycie, ile tego było. Chcę, żeby ten film miał przede wszystkim dla Was też wartość edukacyjną, abyście z niego mogli wyciągnąć również coś pod kątem własnego rozwoju sportowego, ale przede wszystkim pod kątem swojego zdrowia, tak aby nie uczyć się już tylko na swoich własnych błędach, ale także również na moich. Także zaczynamy. Przygotowania do obecnego sezonu rozpocząłem już w końcówce listopada ubiegłego roku. Tam wykonywałem bardzo lekkie treningi i tak naprawdę w grudniu nadszedł czas na pierwszy, bardziej intensywny okres treningowy. Tutaj połączył się on też z początkami naszego poszukiwania nowego lokalu i z podpisywaniem umowy na nowy lokal w Krakowie, co jak sami się spodziewacie było ogromnym przedsięwzięciem. Zmienialiśmy z dosyć małej powierzchni na dosyć dużą, także czekała nas bardzo duża robota i z wykończeniem, i oczywiście z wszystkimi formalnościami. I pod tym znakiem upływał przede wszystkim grudzień, czyli chodzenie po lokalach właśnie, oglądanie tych lokali, w końcu podpisywanie umowy, wizyty u notariusza, negocjacje i tak dalej, i tak dalej. To nie było jeszcze aż tak stresujące, powiedziałbym, że było to bardzo fajne pod kątem takim rozwojowym i dawało mi kopa też do takiej większej pracy. Jednocześnie w treningu w tym miesiącu były już pierwsze takie okresy akumulacji, czyli okresy, w których trenowałem 2 razy dziennie, tak około 7 do 9 dni takich okresów robiliśmy po to, aby nieco podbić właśnie formę sportową, żeby przejść później do następnego etapu cyklu przygotowawczego właśnie z tą nieco wyższą formą. I czułem się tutaj naprawdę, naprawdę świetnie. Spałem bardzo dobrze, regenerowałem się bardzo dobrze, a czas treningu w samym grudniu wyniósł 56 godzin. W styczniu mieliśmy jeszcze jedną bardzo ważną sprawę, ponieważ zmienialiśmy jednocześnie tak naprawdę 2 gabinety. Zmieniałem lokalizację gabinetu w Bochni, jak i lokalizację gabinetu w Krakowie i robiliśmy to naraz. Także uwierzcie mi, szczególnie wykańczanie gabinetu w Bochni odbyło się z dosyć dużą dozą i ilością stresu. Z tego przede wszystkim względu, że okazało się na samym końcu, że w tym gabinecie w jednym z pomieszczeń nie ma doprowadzonego prądu. Nie na takiej zasadzie, że tam nie było instalacji, tylko po prostu pewne dokumenty z dostawcą nie były załatwione. Dlatego też musieliśmy improwizować, pociągnęliśmy prąd z lokalu znajdującego się na dole i przez miesiąc funkcjonowaliśmy tak naprawdę na takich przedłużkach, podłączając do tego lampy stojące, podłączając do tego no, takie tymczasowe oświetlenie. Także był to Saigon. W siedzibie Tauronu byłem chyba z 15 razy w tym okresie. Oczywiście cały czas jednocześnie pracując z pacjentami, ponieważ muszę też zaznaczyć, że oprócz tej całej pracy, czy to treningowej, czy to pracy właśnie związanej z prowadzeniem działalności, z prowadzeniem firmy, no oczywiście pracuję też jednocześnie z pacjentami. Tutaj było już bardzo dużo takiego obciążenia treningowego. Był to jeden z intensywniejszych tak naprawdę okresów w tym roku, ponieważ trening to było aż 70 godzin. I tutaj również mieliśmy jeden okres akumulacji, natomiast po raz kolejny tutaj czułem się świetnie. Te wszystkie zadania, które wypełniałem, pomimo tego, że bardzo często kończyliśmy późno, musieliśmy przenosić mnóstwo rzeczy, te wszystkie zadania powodowały, że
byłem nakręcony do tej pracy. Jedyne, co mnie w tym okresie stresowało, to ten brak prądu w gabinecie w Bochni, ponieważ trochę się to przeniosło w czasie, czyli gabinet w Bochni, jak i gabinet w Krakowie, troszeczkę się później rozjechało, jeżeli chodzi o wykończenie. Do Bochni wprowadziliśmy się wcześniej, na początku właśnie stycznia i później miałem te wszystkie przeboje z prądem, natomiast do Krakowa przeprowadziliśmy się do nowego gabinetu dopiero w lutym, o czym zaraz powiem. To był naprawdę bardzo fajny czas pod kątem tym treningowym, tak jak wspomniałem, i czułem, że moja forma cały czas idzie do góry, zarówno ta wytrzymałościowa, jak i forma siłowa. W lutym kończyliśmy właśnie ogarniać gabinet w Krakowie, co wiązało się z bardzo dużą przeprowadzką, po raz kolejny ogarnianiem sprzętu, po raz kolejny spędzaniem mnóstwa godzin na takich malutkich pracach, które, jak wiecie, często przy przeprowadzkach wydaje się, że już wszystko wynieśliśmy na przykład, no a tutaj zostało jeszcze sporo do zrobienia. Podobnie było i tutaj, czyli i sprzątanie tych gabinetów kosztowało nas wszystkich bardzo dużo, i przenosiny, i później cała kwestia związana z załatwianiem po raz kolejny różnych urzędów, zmian w dokumentach. No, było to naprawdę już bardzo intensywne bieganie, powiedziałbym, po wszystkim. Natomiast co jednocześnie mnie tutaj bardzo mocno nakręcało dalej do roboty takiej typowo treningowej, to było to, że badania wydolnościowe, które przeszedłem wtedy w lutym, wypadły świetnie. Tak obiektywnie zyskałem możliwość twierdzenia, że rzeczywiście mam ten spory potencjał. Jak wiecie, mam nieco problemów z wiarą we własne możliwości, dlatego takie zewnętrzne, obiektywne potwierdzenie dało mi bardzo, bardzo dużo. Tutaj w lutym wykonałem 55 godzin treningu, był on również wysokojakościowy, świetnie mi się tutaj trenowało i byłem też nakręcony myślą, że zaraz pojadę na obóz na Teneryfę. I w marcu właśnie, przez większość marca spędziłem czas na Teneryfie właśnie. Świetnie tam współpracowaliśmy i z trenerem, i z chłopakami, z Rafałem i Marcinem dogadywaliśmy się i uzupełnialiśmy się bardzo, bardzo dobrze. I to dało nam, myślę, wszystkim ogromny rozwój, ponieważ każdy z nas w gorsze dni był w stanie skorzystać z tego, że była jeszcze dwójka chłopaków, którzy bardzo mocno pomagali w tym treningu. I również trener, mnóstwo jego wskazówek. No był to generalnie świetny czas pod tym kątem. Co natomiast już tutaj zaczęło wychodzić trochę na pierwszy plan, o czym nie wspomniałem wcześniej. W zeszłym roku jeszcze kupiliśmy swoje własne, prywatne mieszkanie, więc byliśmy w trakcie wykańczania go i tutaj ogromne gratulacje i podziękowania dla mojej żony, że ogarniała te rzeczy takie urzędowe, które trzeba było ogarnąć w Polsce w trakcie, kiedy mnie nie było. Ja natomiast ogarniałem wszelkiego rodzaju rzeczy związane z kontaktem z ekipą i z ogarnianiem materiałów też zdalnie, co czasami kosztowało mnie długie godziny, dużo stresu, szukanie różnych opcji, szukanie zamienników niejednokrotnie, więc powiem Wam, że już tutaj czułem, że to wykończenie będzie czymś trudnym i będzie czymś bardzo angażującym czasowo. Jak się okazało później, miałem rację, ale oczywiście na ten moment o tym nie wiedziałem. W marcu wykonaliśmy 91 godzin treningu, więc był to zdecydowanie najcięższy okres treningowy w tym roku. Tutaj natomiast z racji tego, że byliśmy jednak na obozie, ta regeneracja, możliwość skupienia się na odpowiedniej ilości snu, na rytmie dopasowanym tylko i wyłącznie do treningu sprawiała, że ten trening wszedł idealnie, wszedł bardzo dobrze. W kwietniu mieliśmy Mistrzostwa Polski, czyli moje pierwsze dwa starty w tym sezonie, co spowodowało, że czułem już tę pierwszą taką mobilizację, to pierwsze nakręcenie do sprzedania całości tej roboty, którą wykonałem przez zimę. Tutaj dalej szły te prace wykończeniowe, one jednak nie były jeszcze w tym najintensywniejszym okresie. Sporo rzeczy po drodze wychodziło takich, którymi musieliśmy się zająć jakby od razu, rzucając wszystkie inne rzeczy i zajmując się tylko i wyłącznie właśnie tym mieszkaniem. Natomiast tutaj nie było to aż tak ciężkie pod kątem też pracy. Kwiecień był dosyć spokojny i tutaj muszę powiedzieć, że w kwietniu po pierwsze, że miałem najlepszą formę szybkościową w sezonie, ponieważ bieganie na przykład odcinków 4-kilometrowych, 3-kilometrowych z prędkościami 3.0, 3.05 nie stanowiło dla mnie żadnego wyzwania. Druga sprawa, miałem też bardzo dobry okres pod kątem takiej wytrzymałości tempowej, bym powiedział, na płaskich odcinkach, czyli byłem w stanie biegać sobie spokojnie po 3,15, 3 nawet 10, myślę, biegi ciągłe i czułem też
bardzo, bardzo dobrą formę podbiegową. Chyba nigdy nie byłem jeszcze tak mocny jak wtedy właśnie w kwietniu, jeżeli chodzi o podbiegi. Coraz więcej było tutaj tych prac w mieszkaniu, natomiast spełniłem tutaj swoje wielkie marzenie i tak jak widzieliście już na relacji z Mistrzostw Polski, miałem naprawdę w sobie mega, mega dużo pozytywnych emocji. To było moje wieloletnie marzenie, żeby zostać mistrzem Polski. Spełniłem je w tym roku, z czego bardzo się cieszę, więc był to taki pierwszy cel, który możemy odhaczyć jako ten spełniony. Tutaj jednak mogę powiedzieć, że dobre informacje, czy też dobry okres nieco zaczyna chylić się ku końcowi. Ponieważ maj już od samego początku był jednym z najbardziej stresujących okresów dla mnie do tej pory, zarówno w firmie, jak i w życiu osobistym, w pewnych aspektach też finansowych. Dlatego dobry start, który zdarzył mi się w Alzacji, był jeszcze jechaniem trochę na oparach tego, co udało mi się zbudować wcześniej. Natomiast zaczęły się tutaj pojawiać właśnie takie niepokojące sygnały, które zauważyłem dopiero teraz z perspektywy czasu, że bardzo pogorszyła mi się jakość snu, że ten sen stał się ogólnie rzecz ujmując krótszy ze względu na ilość rzeczy, która była do załatwienia właśnie w tym życiu codziennym, w życiu osobistym. Dodatkowo bardzo mocno zaczęła mi spadać zmienność tętna, czyli HRV. No to już wskazywało, że ten organizm jest jednak nieco przeciążony. Natomiast ja, jak to ja, o czym powiem też na koniec, jestem zawodnikiem, który jest bardzo obowiązkowy w podejściu do swoich zadań treningowych, ale też jestem człowiekiem ogólnie, który jest bardzo obowiązkowy, jeżeli chodzi o podejście do wszystkich zadań, które życie przede mną stawia. Dlatego wszędzie chcę być obecny na maksa, wszędzie chcę być obecny na 100% i wykonać to zadanie na 100%. Nagromadzenie tego wszystkiego niestety spowodowało, że moja forma nie tyle, że czułem, że staje się gorsza, bo wykonałem tutaj generalnie świetne treningi z bardzo dobrymi jednostkami. Między innymi na przykład jeden z treningów wertykalowych, który wykonywałem, no wskazywał, że jestem w topowej formie, jeżeli chodzi o bieganie pod górę. Dlatego też w momencie, w którym jechałem na Mistrzostwa Europy i miałem pod koniec maja ten pierwszy start w wertykalu, byłem naprawdę pewny tego, że ja na tych mistrzostwach będę w pierwszej dziesiątce. To nie było nawet na zasadzie takiej, że czułem jakiś rodzaj takiej wątpliwości w sobie czy niepewności, tylko serio czułem, że mogę to zrobić. Jak jednak już wiecie, jak widzieliście w relacji z Mistrzostw Europy, no tam była totalna klapa i to był też taki moment, w którym bardziej ten bieg przegrałem właśnie psychicznie, tak jak wtedy mówiłem. Nie byłem w stanie na tym biegu jakoś wejść właśnie w tą jaskinię bólu, w to, żeby napierać właśnie na tej swojej granicy. To było totalne rozsypanie takie psychiczne i ono nasiliło się tylko po tym starcie. Nie ukrywam, że on mnie trochę podłamał. I on wpłynął też na to, co działo się na pewno później, chociaż pozbierałem się na drugi start, o czym zaraz powiem. W maju przetrenowaliśmy 56 godzin treningu. Był to też dosyć ciężki, intensywny trening. To nie był już trening właśnie taki objętościowy. Tutaj mieliśmy dosyć dużo tych jakościowych jednostek. Nadszedł czerwiec, czyli kumulacja największego stresu, kumulacja największych negatywnych emocji w tym roku, kumulacja największej ilości obowiązków, zadań, pracy zawodowej, wszystkiego naraz. I na początku czerwca oczywiście był ten drugi mój start na Mistrzostwach Europy, trochę już lepszy w tym klasiku, gdzie zająłem 23 miejsce, natomiast tutaj też, no niestety, ale to nie był maks moich możliwości i na pewno z perspektywy czasu, patrząc na to, co działo się w tym okresie, byłem głową nie tam po prostu, gdzie trzeba, byłem głową w zupełnie innych miejscach. I tu wszedł właśnie stres związany z tym, że no, goniła nas już przeprowadzka. Na naszym wynajmowanym mieszkaniu mogliśmy mieszkać tylko do końca czerwca, a czekał nas jeszcze wyjazd pod koniec czerwca do Chamonix. Jednocześnie zbiegło się z tym kilka, powiedziałbym, małych dziur budżetowych, więc musiałem mocno zwiększyć ilość obecności mojej w gabinecie, a jednocześnie oczywiście, jak to Dominik zawsze robi, utrzymywałem stałą objętość treningową, utrzymywałem stałą intensywność treningową, nie dostosowując jej do warunków życiowych. W efekcie powodowało to takie stany, w których owszem, ja byłem w stanie wykonać te wszystkie treningi. Nawet szły one bardzo dobrze, natomiast ja nie byłem ich w stanie na 100%, już teraz patrząc z perspektywy czasu, zregenerować. Co za tym szło? Szło za tym pogorszenie dalsze pogorszenie właściwie jakości snu. Szło za tym skrócenie tego snu,
Szło za tym zaniedbywanie tych codziennych rytuałów regeneracyjnych. No i jak możecie się łatwo domyślić, stopniowy spadek odporności fizycznej, immunologicznej i psychicznej. I wiecie co, skończyliśmy naszą przeprowadzkę dosłownie na 15 minut przed wyjazdem do Chamonix. Tutaj też popełniliśmy pewien błąd, ponieważ do Chamonix zdecydowaliśmy się na wyjazd samochodem. Owszem, dawało to pewne możliwości na miejscu i dawało to pewne możliwości pod kątem jakby możliwości dopasowania też czasu tego wyjazdu. Nie musieliśmy się śpieszyć jeszcze dodatkowo na samolot, ale było to wykańczające. Więc dojeżdżając do Chamonix miałem mocno osłabioną tą odporność. Czułem się generalnie mega zmęczony. Byłem oczywiście nastawiony na walkę i dalej byłem pewny, jak to ja, jak zwykle, że mam tę możliwość i że chcę, że pociągnę, że będę w top 10 w tym starcie goldenowym. No jak wiecie, 30 miejsce nie spełniło moich oczekiwań. Był to taki trochę cios w twarz, jednocześnie zachorowanie, infekcja, zatrucie pokarmowe, cokolwiek to było. No niestety wyciągnęło mnie z życia później przez najbliższy tydzień. Tu w czerwcu wykonałem 48 godzin treningu. Było to już nieco mniej, tak jak widzicie, niż w poprzednich miesiącach, ale nadal uważam, że pod kątem moich możliwości życiowych na tamten czas byłem po prostu zbyt intensywny. I ja też nie powiedziałem o tym trenerowi. To jest mój jeden z większych błędów, że ja trenerowi nie zakomunikowałem, że trenerze mam ciężki okres, chciałbym troszeczkę zmniejszyć ilość tych obciążeń, tylko ja dalej cisnąłem ze wszystkim, tak jakbym po prostu żył jak typowy pros, no a żyłem w tym momencie jak typowy biegacz amator, czyli inne rzeczy były priorytetem i na pewno bym bardziej skorzystał, jeśli zluzowałbym ten trening. W lipcu po powrocie właśnie z Chamonix przez tydzień męczyła mnie biegunka. Później miałem taki okres, w którym wróciliśmy na chwilę do pracy, później mieliśmy zaplanowany okres urlopowy, żeby odpocząć też po tym wszystkim. Natomiast jednocześnie z tym urlopem zaczęło się coś, co trwało u mnie później przez 2 miesiące, czyli jeden z pierwszych w moim życiu ogólnie, bo jestem pewien, że poprzednio już też się zdarzyły może, ale nie aż tak intensywnie, okresów wypalenia. Wypalenia zawodowego, wypalenia życiowego, nie wypalenia treningowego, bo tutaj generalnie nigdy nie miałem takich myśli, że chciałbym to rzucić w kąt i przestać to robić, ale czułem generalnie w tym okresie bardzo dużą dozę takiego smutku na co dzień, niepokoju, pojawiały się pewne stany lękowe, pojawiał się właśnie pomimo odpoczynku, pojawiał się mocny stres, pojawiało się silne obciążenie takie emocjonalne i nie do końca wiedziałem, co się ze mną dzieje. Natomiast tutaj dzięki współpracy z psychologiem mogę powiedzieć, że szybko zrozumiałem te emocje i zacząłem wykonywać działania w tą stronę, żeby podnieść się z takiego stanu. To oczywiście też nie było proste, ponieważ ten stan, tak jak wspomniałem, trwał u mnie no dobre 2 miesiące, aż do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych miałem taki okres dosyć ciężki psychicznie. Tu odbyłem dużo rozmów, które mi pomogły, rozmowy z przyjaciółmi, rozmowy z żoną, rozmowy z trenerem, które nakreśliły mi mniej więcej to, co muszę zrobić, aby jednak poprawić taki mój nastrój na co dzień i zmniejszyć tą ilość stresu, którą sam tak naprawdę na siebie nałożyłem. Mam nadzieję, że to pomoże wielu osobom, które też się z tym zmagają. Wiedzcie, że jest to totalnie normalne, że czasami możemy się tak czuć, natomiast ja jako osoba obowiązkowa, jako osoba, która zawsze ogarnia, zawsze jest do tego przyzwyczajona, to odczucie bezsilności, to odczucie przykrości, to odczucie ciągłego przygnębienia traktowałem jako swego rodzaju porażkę. Traktowałem ją jako to, że no nie daję rady, przecież tak nie może być, przecież ja jestem tym, który zawsze daje radę. No nie było to dobre podejście. Tak jak mówię, szybko się ogarnąłem dzięki temu, że jestem we współpracy z psychologiem, natomiast mogło być zupełnie inaczej. Lipiec natomiast to było takie końcówka też ogarniania w tym naszym mieszkaniu. Mnóstwo rzeczy jeszcze oczywiście było niedokończonych po tej przeprowadzce, więc to też był dodatkowy poziom stresu. Natomiast był też bardzo dobry taki reset w górach w Chorwacji, gdzie byłem w stanie trochę pobyć sam w tych górach takich dzikich, w których nikt nie chodzi. Tutaj jechałem wprawdzie cały czas na tych oparach psychicznych, więc prawdopodobnie intensywność treningu nie była w tym momencie dobrym rozwiązaniem,
ale jego objętość była dosyć duża jak na lipiec. To wynikało głównie z tych okresów, w których mieliśmy nieco wolnego, więc wyszło tutaj 77 godzin treningu. Potrenowaliśmy też trochę w Tatrach, ale widzicie, organizm zawsze da znać. Pod koniec pobytu właśnie w Tatrach, pod koniec pobytu w Kościelisku znowu dopadło mnie zatrucie. I jak analizowałem teraz całość właśnie tego sezonu, parametry fizyczne, kiedy ono mnie dopadło? Po kilku dniach, w których był intensywny trening, słaby sen i jednocześnie duży stres. Więc jak widzicie, nic nie dzieje się bez przyczyny. W sierpniu natomiast była bardzo duża mobilizacja do Tatra Sky. Nadal miałem bardzo duże obciążenie pracą i obowiązkami. Tak jak wspomniałem wcześniej, troszeczkę jakby budżetowo ten rok zaskoczył nas, więc musiałem więcej czasu spędzać w gabinecie, musiałem o wiele więcej pracować, bo czekał mnie też wyjazd do Stanów, z którego nie chciałem rezygnować, chciałem jednak porywalizować w tym Goldenie. Nadal, tak jak wspomniałem, było to duże obciążenie pracą i obowiązkami, ale duża taka mobilizacja i zbudowałem naprawdę fajną formę na ten Tatra Sky, więc żałuję, że on się nie odbył. Oczywiście również po raz kolejny patrząc na to, dlaczego popełniłem błąd na Tatra Trailu, myląc trasę, głównie dlatego, że ja głową nie byłem tam, gdzie była potrzeba. Byłem nastawiony bardzo mocno na walkę, jak widzieliście w tej relacji. Chciałem, robiłem wszystko, co mogłem, ale no, po raz kolejny głowa nie zagrała. Głowa nie była tam, gdzie trzeba i spowodowało to dekoncentrację, pomylenie się na trasie. Trochę jakby różnica w tym starcie, w tym co miało być na Tatra Skyu, a co było na Tatra Trailu, zaskoczyła nas wszystkich, więc okres treningowy też uległ przemodelowaniu, natomiast ja zacząłem przygotowywać się do biegów w Stanach Zjednoczonych. No i po raz kolejny to był okres, w którym może trochę powinienem zluzować z treningiem, może troszeczkę powinienem zluzować z obowiązkami, nie spinać się aż tak bardzo o to wszystko. Natomiast no, moje poczucie takie, że ja muszę ogarnąć, że muszę zapewnić jakiś rodzaj też takiego poczucia bezpieczeństwa, nie tylko mnie, ale ogólnie nam, jeżeli chodzi o nasze życie rodzinne, spowodował, że w bardzo dużym stopniu cały czas stymulowałem się mocno psychicznie. I tutaj jechałem trochę już na takich, na końcówce tych złych odczuć, ponieważ stopniowo zacząłem wychodzić, widzieć rozwiązanie jakby z tego okresu wypalenia. To było dobre, ale jednocześnie mocno obciążające psychicznie. W sierpniu wyszło 53 godziny treningu, więc nadal dosyć sporo. I przyszedł wrzesień. Przystępując do września, miałem taką ogromną potrzebę, powiedziałbym wewnętrzną i chęć do tego, żeby pokazać sobie i wszystkim też dookoła, że ja mogę rywalizować na tym najwyższym poziomie, że mogę wbić się w walkę z najlepszymi. I ja byłem tego pewny, natomiast czułem pewne obawy związane właśnie z całymi tymi moimi przejściami i problemami bardziej psychicznymi. Szczerze Wam powiem, że dopiero w tym roku dowiedziałem się, jak mocno potrafi wpłynąć ten stan psychiczny na performance sportowy. I po raz kolejny winiłem się trochę za to. To było owszem nie do końca intuicyjne, szczególnie dla osób, które jakby doświadczyły czegoś takiego i mają podobny charakter do mnie. Ja czułem, że myśląc nawet o tym, że daję sobie wymówkę, że dla mnie to jest wymówka, że nie powinienem tak myśleć, że nie mam prawa tak myśleć, że ja powinienem być tym sportowcem, który zawsze daje radę, który pomimo tych problemów odsuwa je w kąt i później bardzo mocno performuje na zawodach. To szczerze dowiedziałem się dopiero teraz, że nie do końca jest to możliwe i ten stan psychiczny, pomimo oczywiście, że jestem osteopatą, wiem jak to wszystko wpływa na siebie nawzajem, no to właśnie ciężko jest to czasami odnieść do swojego własnego przypadku, no bardzo mocno wpływa na możliwości fizyczne. Dlatego też czułem po startach w Stanach Zjednoczonych, po tych pierwszych problemach na pierwszym starcie, czułem frustrację z takiego niespełnienia sportowego. Czułem, że jestem mniej warty i że moje odczucia względem samego siebie są zdecydowanie negatywne. Może zresztą było to widać po emocjach, które przekazywałem w podsumowaniu właśnie z Mom of Lakes, gdzie momentami no, czułem tak dużą przykrość w trakcie mówienia tego, o czym Wam opowiadałem, że po prostu łamał mi się głos nieco i ten wyjazd do Stanów był właśnie takim słodko-gorzkim czasem, ponieważ
Spędziłem piękne chwile, zobaczyłem piękne miejsca, była to świetna przygoda z fajnymi ludźmi. Natomiast sportowo czułem, że no to nie jest to i ciężko mi się było z tym pogodzić. Natomiast dzięki wypracowanej już trochę tej umiejętności nazywania emocji, akceptowania ich i pójścia po prostu do przodu, było to łatwiejsze na pewno do zniesienia niż cały ten okres wypalenia, którego doświadczyłem w poprzednich miesiącach roku. I jak pokazał właśnie następny start po powrocie Stanów, czyli vertical na Babią Górę, bieg lokalny, bieg nie o jakimś bardzo wysokim poziomie, natomiast tam pojechałem z taką myślą, to było zaledwie 3 dni po powrocie ze Stanów, mieliśmy tam też spotkanie teamowe, bardzo chciałem tam być i właśnie z trenerem pogadaliśmy o tym w ten sposób, że okej, że biegnę po prostu na maksa w takim razie, biegnę tak mocno jak tylko mogę i to podejście mocno się opłaciło, ponieważ osiągnąłem jeden z najlepszych wyników wertikalowych w Polsce ogólnie. W tym roku, jeżeli chodzi o indeks ITRA, jest on najlepiej wycenianym wynikiem wertikalowym. Pobiegłem bardzo szybko i czułem też ogromną moc. Zresztą możecie wszystko zobaczyć właśnie na relacji z biegu na Babiej Górze. Tutaj wyszło nieco mniej treningu, ponieważ 45 godzin. Było to spowodowane dużą ilością startów, dużą ilością podróży. Niemniej jednak ten wrzesień zaczął się kiepsko, skończył się znacznie lepiej. Październik to był totalny roller coaster dla mnie, jeżeli chodzi o moje emocje, jeżeli chodzi o moje wyniki sportowe, bo z jednej strony ja jestem ogromnie dumny z tego, że osiągnąłem ten poziom 900 punktów ITRA, że zaliczyłem tak dobry bieg, tak mocnej stawce na baranie. To był taki zastrzyk wiary we własne możliwości. To było znowu potwierdzenie tego, że kurczę, że jeżeli jestem w dobrym stanie psychofizycznym, to ja naprawdę mogę rywalizować. I było to mega, mega fajne odczucie. Jak wiecie, też z relacji, ten start był kompletnie niezamierzony, on był totalnie z przypadku i tam czułem dosyć duży stres związany właśnie z tym, jaka stawka chłopaków ze mną biegnie, ale jednocześnie właśnie poczułem znowu tą ogromną chęć rywalizacji. Jednak niestety, finał Goldena, już dobrze wiecie, co się stało. Złapałem infekcję, złapałem ból gardła, złapałem jakiś rodzaj totalnie dziwnego bólu głowy. Nie wiem, jak długo rozwijała się ta infekcja, nie wiem skąd ją złapałem. No wiecie, rzeczy, których nie przewidzimy. Tu myślę, że na to wszystko złożył się cały rok, który nadwyrężył trochę ten mój układ odpornościowy, nadwyrężył mój układ żołądkowo-jelitowy i spowodował, że nie byłem w stanie przynosić aż takich obciążeń. No i jednocześnie ta immunologia się w końcu zbuntowała. I tak jak zazwyczaj, ja może przeziębiony czy w jakiś sposób chory bywałem raz do roku, może nawet rzadziej, no to tutaj w tym roku takich infekcji różnorakich miałem przynajmniej 4 albo 6. Pokazuje to, jak silnie obciążony był ten organizm, może nawet przeciążony. No i to odczucie braku mocy, to odczucie tego, że walczę tak naprawdę tylko o to, żeby wbić się do top 30, było po raz kolejny ogromnie demotywujące. Powiem Wam, że na tym biegu na Goldenie ja cały czas nie dopuszczałem jakby tej myśli do głowy w trakcie tego głównego biegu, żeby się po prostu nie załamać. Normalnie myślę, że gdybym dopuścił do siebie wszystkie emocje, które kłębiły mi się tam u tego przedsionka mojej głowy, jakbym je wszystkie wpuścił, to po prostu chyba bym usiadł na kamieniu po drodze i bym się rozpłakał. Jakby z tego wszystkiego, z tego natłoku całości obciążenia, no i właśnie z niezrealizowanych marzeń, niezrealizowanych takich celów sportowych. Byłem bardzo mocno potem przygnębiony. Szczerze mówiąc, to było takie odczucie właśnie zrezygnowania. Ono trwało przez chwilę. To nie jest tak, że później towarzyszy mi to przez cały czas, tylko czułem, że będzie ono mi przez chwilę jeszcze towarzyszyć. Myślę, że przez 3 dni gdzieś po tym finale jeszcze pojawiały się we mnie takie ukłucia tego niespełnienia. No i przyszedł czas tak naprawdę na ostatni już start w tym sezonie. W październiku wyszło około 40 godzin treningu, to już był taki schyłkowy okres. No i listopad, czyli ostatni start sezonu. Celem było zakwalifikowanie się właśnie na OCC. Natomiast sam bieg na samym początku, jak też już wiecie z ostatniej relacji,
przebiegał naprawdę po mojej myśli. Wróciła ta pewność, wróciło ta radość z tego, że rywalizuję na tym poziomie, że jestem tu, gdzie jestem. Ten podbieg jest taki dobry, że mam z czego ruszyć, czuję zapas. Więc żal mi było zakończenia sezonu w ten sposób, w którym popełniłem aż tak ogromny, wręcz amatorski błąd, patrząc na swoją wiedzę. Jednak trochę umocniło to moją wartość dzięki temu, co działo się szczególnie w tej pierwszej części trasy, że nie była to taka totalna klapa. Byłem oczywiście zły na siebie. Było mi żal tego, że finalnie też nie zakwalifikowałem się na to OCC, ale umocniłem tą swoją wartość nieco i rozpoczął się okres roztrenowania, który jeszcze trwa, w którym ogarniam wszystkie sprawy zdrowotne, w którym leczę się fizjoterapeutycznie, dentystycznie, dietetycznie, gastrologicznie. Także generalnie tych rzeczy wyszło dosyć sporo, natomiast cieszę się bardzo, ponieważ i o tym opowiem w osobnym odcinku. Moje dolegliwości w końcu znalazły przyczynę. Te, o których wiem, te psychofizyczne, są jak najbardziej mi już znane. Natomiast te, o których jeszcze do końca nie wiedziałem, czyli te problemy, z czego biorą się moje problemy wewnętrzne, już są w trakcie ogarniania, dlatego czuję ogromną ulgę, czuję taki już spokój trochę związany z tym, że okej, jestem w stanie ogarnąć ten organizm, żeby nie sprawiał mi takich niespodzianek. Podsumowując, nie spełniliśmy wielu celów sportowych w tym roku, ponieważ owszem, wygrana na Mistrzostwach Polski, pierwsze tam zwycięstwo w Alzacji, 900 punktów ITRA, to są wszystko jasne punkty tego sezonu. Natomiast niestety, ale moje starty w Goldenie wypadły dużo poniżej oczekiwań, z czego zdaję sobie sprawę. Zdaję sobie sprawę też z wielu wniosków, które nasunęły mi się właśnie po tym czasie i spojrzeniu z zewnątrz na wszystko, co działo się w okresie tego całego sezonu. Chciałbym, żebyście też potraktowali trochę te moje błędy jako swoją własną naukę, tak? Abyście mogli ich nie popełniać w przyszłości, abyście stawali się po prostu zdrowszymi, coraz lepszymi biegaczami. Sprawa pierwsza. Kompletnie nie dopasowałem treningu w tych najcięższych miesiącach do poziomu stresu. Zlekceważyłem po drugie te sygnały, które płynęły z organizmu, czyli słabego snu. I tutaj widzicie, wszystko to, co nagromadziło się w przeciągu pierwszej połowy roku, później odbiło się tak dużym dołem fizycznym, psychicznym, że ciężko było z niego wyjść. Uwierzcie mi, że wychodzenie jakby z takiego okresu silnego wypalenia było jedną z mniej przyjemnych rzeczy, które musiałem zrobić. I one powodowały też, że totalnie jakby zmieniłem się trochę jako człowiek. Nie miałem motywacji do tego działania, tego co zazwyczaj robię. Nie miałem jakby takiej dyscypliny. Byłem totalnie wypalony. Także jeżeli kiedykolwiek zdarzą się Wam takie okresy bardzo ciężkie, owszem, niektóre jednostki treningowe trzeba zrealizować, ale może warto jednak pomyśleć o tym, aby zmniejszyć ogólne obciążenie, ponieważ tak jak też trener mi powiedział, biegi wszystkie będą się odbywać niezależnie od tego, czy ty tam będziesz, czy nie i mamy czas, mamy na to czas. Ja cały czas jestem też trochę w takim poziomie świadomości, że ja bym bardzo chciał tak pokazać właśnie, żeby móc zażyć trochę tego życia profesjonalnego, bardziej profesjonalnego pod kątem sportowym, a do tego oczywiście potrzeba wyników, więc to jest takie trochę błędne koło, bo bez wyników nie ma szans na przykład na uzyskanie jakiegoś kontraktu, dlatego no, tak mnie to goni i taki mam na sobie trochę, przynajmniej miałem, dopóki nie zdałem sobie z tego sprawy, takie właśnie wrażenie, że no kurczę, muszę. Na szczęście nauczyłem się w tym sezonie też, i to jest mój taki trzeci wniosek, nauczyłem się przegrywać. Mam tutaj na myśli to, że w końcu tego sezonu, szczególnie po tym ostatnim starcie, tak jak poprzednie wszystkie porażki były dla mnie nieco takim ciosem, to w końcu tego sezonu, analizując, tak sobie pomyślałem, że ilość tych porażek, których doświadczyłem w tym roku, porażek sportowych, czy też niektórych porażek życiowych, porażek na innych elementach jakby mojego funkcjonowania, nie powodowała we mnie już kumulacji takiej złości, w sensie złości, że o kurczę, znowu coś mi nie idzie, coś się na mnie uwzięło, tylko raczej powodowała właśnie refleksję odnośnie tego, co możemy poprawić. Mimo wszystko, to jest mój czwarty wniosek, wszedłem na kolejny poziom wydolności, wszedłem na kolejny poziom możliwości fizycznych. Pokazuje to wynik właśnie na poziomie 900 ITRA, pokazują to te dobre wertykale, które miałem, pokazują to treningi, obciążenia treningowe, których
nawet pomimo tego, że one może nie były dopasowane do mojego życia, nie byłbym w stanie wykonać nawet jeszcze rok wcześniej. I piąty mój wniosek to świadomość potrzeby niektórych zmian, jeżeli chodzi o moje życie codzienne, jeżeli chodzi o ułożenie mojego dnia, mojego tygodnia, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, ja sobie owszem wiedziałem o tym, ale jeszcze nie doświadczyłem tego na własnej skórze, jak mocno te obciążenia wszystkie codzienne mogą wpływać na wszystko, co dzieje się w życiu sportowym. I dlatego też chcę przyszły rok mocno usystematyzować pod tym kątem, wprowadzić pewne zmiany też we wszystkie obowiązki, które mam, wprowadzić takie zmiany, żeby nie tylko cieszyć się bieganiem, ale też być zdrowym człowiekiem, żeby przede wszystkim psychicznie nie dopadały mnie takie stany, których doświadczyłem, ponieważ szczerze wam powiem, że nie czułem się sobą kompletnie podczas okresu od mniej więcej czerwca aż do końca września. Na szczęście ten okres już jest za mną i dlatego wyciągam te wszystkie wnioski. Dzielę się z wami tym wszystkim, dlatego że, tak jak wcześniej wspomniałem, chcę, abyście sami mogli skorzystać z mojego doświadczenia. Tak jak widzicie, jestem człowiekiem, który w teorii zna się na tych wszystkich rzeczach, sam pracuję z tym zdrowiem, ale popełniam bardzo podobne błędy. I dlatego też przestroga dla was, jeśli będziecie mieć podobne objawy do mnie, to starajcie się, aby jednak bardzo szybko na nie zareagować, abyście nie musieli przechodzić tego samego, co przechodziłem ja, bo często nie widać tego na zewnątrz kompletnie. Ludzie nie pokazują, że są przygnębieni, ludzie nie pokazują, że mają ten gorszy czas. O tym często wiedzą tylko najbliżsi i najbliżsi zmagają się z całymi problemami związanymi właśnie z kontaktem z taką osobą, bo czasami po prostu bywamy w takim okresie nieznośni. Natomiast na zewnątrz wszystko wygląda ok. Wszystko wygląda, jakby wszystko działo się dobrze, dlatego też nie bójcie się porozmawiać z kimś, nie bójcie się szukać wtedy tej pomocy tak, żebyście wyszli z tego dołka. I tego wam przede wszystkim życzę. Jestem oczywiście wdzięczny za wszystko, co mnie spotkało w tym sezonie. Jestem wdzięczny nawet za te ciężkie lekcje. Jestem wdzięczny za lekcje życiowe, których doświadczyłem. Jestem wdzięczny też wszystkim dobrym ludziom, którzy są dookoła mnie. Przede wszystkim trzeba tutaj podziękować mojej żonie, bo ilość też tego obciążenia psychicznego, które musiała przenieść razem ze mną przez ten czas, była ogromna i na pewno odbijało się też w dużym stopniu na naszych relacjach w pewnych okresach. Druga sprawa i druga osoba, która otworzyła mi oczy na mega dużo rzeczy i rozmowy, z którą nawet były większą wartością chyba niż treningowe w tym roku. Mój trener Andrzej Orłowski, mega ciepły, mega mądry człowiek, który na podstawie też swojego własnego doświadczenia był mi w stanie bardzo mocno pomóc w trakcie moich rozterek. Moim rodzicom, szczególnie mojemu tacie, z którym odbywałem też bardzo duże rozmowy, wszystkim moim przyjaciołom, którzy też dzięki temu wsparciu, zrozumieniu byli w stanie popchnąć mnie z tego najcięższego okresu. Wszystkim moim rywalom, z którymi rywalizowałem i z którymi trenowałem w tym roku. To była mega przygoda i po prostu sprawia ona, że chcę więcej. Jednocześnie wszystkim moim też partnerom w firmie Salco, która jest głównym cichym sponsorem naszego Hoka Garmin Teamu. Firmie Joniec, która zaczęła mnie wspierać we wrześniu tego roku i sprawia, że mogę już nieco bardziej myśleć też nad odciążeniem się z niektórych obowiązków. Wszystkim partnerom sprzętowym, Hoka, Garmin, Penco, Airify i wszystkim tym, którzy wspierają mnie na co dzień i którzy dają mi dużego kopa do dalszej pracy. I Wam, drodzy widzowie, obserwatorzy, wszyscy, którzy wspieracie mnie dobrym słowem, którzy obserwujecie nawet w trakcie, w którym idzie mi źle, w którym obserwujecie i wspieracie wtedy, kiedy odnoszę porażki, że nie jesteście tylko takimi kibicami sukcesu, ale też potraficie dać zawodnikowi takiemu jak ja właśnie tego kopa. I jest to świetna sprawa. Myślę, że w tym sezonie rozwinąłem się jako człowiek, rozwinąłem się jako sportowiec, rozwinąłem się na bardzo wielu polach w swoim życiu dzięki tym ciężkim doświadczeniom. I już niedługo przedstawię Wam całe moje plany na przyszły sezon, ale jeszcze wcześniej w jednym z filmów, który pojawi się zaraz po tym podsumowaniu sezonu, ogłoszę Wam jedną ważną dla mnie rzecz, w której będę Was również prosił o współudział, ale o tym w następnych materiałach. Jeżeli dotrwaliście do końca, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że idziecie
całą tą drogą razem ze mną i dalej będę chciał się z Wami tym dzielić. Więc jeśli doceniasz moją pracę, zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, podziel się swoimi przemyśleniami na temat swojego sezonu i do zobaczenia w kolejnych materiałach.